Witajcie użytkownicy Korgów. Przed Wami kolejny, drugi odcinek testu Korga PA5X, którego tematem są brzmienia. Jest ich ponad 2200 w trybie Sound, w tym aż 130 zestawów perkusyjnych, miejsca na własne brzmienia plus zestawy bębnów użytkownika i mnóstwo nowych nazw technologii, które i tak nam nic nie powiedzą. Wspomniany tryb Sound jest już znany użytkownikom serii PA i oprócz braku dedykowanego przycisku dla tego trybu na obudowie, nic się tutaj kompletnie nie zmienia. To jest właśnie ten tryb, w którym jak w prawdziwym, całkiem dobrym syntezatorze możemy budować brzmienia od zera, czyli od włączenia generatora brzmienia zwanego oscylatorem, a jest ich aż 160, tyle ile głosów polifonii, i później modyfikując sygnał na wszelkie możliwe sposoby, dodając obwiednie, filtry itd., w zasadzie kształtujemy przyszłe, nowe, własne brzmienie. Jest też oczywiście drugi tryb zestawów brzmień, czyli keyboard setów, które służą generalnie do gry na żywo i są łatwo wybierane przyciskami bezpośrednio nad klawiaturą instrumentu. O brzmieniach PA5 zresztą nie będziemy w ogóle rozmawiać. Nie będziemy ich porównywać z brzmieniami innych korgów starszych serii PA, no bo jasne jest, że nikt przy zdrowych zmysłach nie wyprodukowałby nowego instrumentu z brzmieniami swojego poprzednika sprzed 7 lat. Kto twierdzi, że brzmienia w PA5 są takie same jak w PA4, po prostu nie słyszał PA5. Sprawdziłem na przykładzie kilkudziesięciu brzmień, że teoretycznie tak samo nazwane i adresowane w PA5 i w PA4 są jednak inne. W brzmieniach PA5 są dodatkowe próbki. Czasami inaczej są ustawione parametry, jak na przykład atak, wybrzmienie, ale też inaczej ułożone i zaprogramowane są efekty. To świadczy o tym, że ktoś te brzmienia raz jeszcze przejrzał i skorygował przed wypuszczeniem piątki na rynek, więc mogą się różnić oczywiście na plus. Nie będziemy też porównywać Korga PA5X z flagowcami innych firm, np. Ketrona czy Yamahy, bo ja już takie porównania słyszałem i oprócz kontrowersji w późniejszych komentarzach nic dobrego nie wnosiły. Powiem więcej, wprowadzały w błąd, ponieważ prezentujący takie porównanie nie może jednakowo dobrze znać dwóch lub nawet więcej zupełnie różnych platform i dochodzi do sytuacji, kiedy na przykład flagowiec Yamahy odtwarza brzmienia z indywidualnymi efektami przypisanymi do każdego prezentowanego instrumentu. No i słyszymy, że raz gra gitara z chorusem, raz z delayem, kolejny raz na przykład gitara clean, na której zapięte jest tremolo z jakimś porządnym wzmacniaczem. No a tymczasem w Korgu PA5 słychać było jedynie domyślną szynę efektów z reverbem i chorusem, bo po prostu prezentujący zupełnie nie wiedział, gdzie owe indywidualne efekty dla każdego brzmienia w Korgu włączyć. Cóż, nie posądzam oczywiście prezentera o stronniczość, bo nie miał związku ani z jedną, ani z drugą marką, ale po prostu ze swojej niewiedzy wprowadził oglądających i słuchających w błąd. Tego my robić nie będziemy. A wiecie, co było najzabawniejsze? I tak więcej niż 60% opinii w stosunku do Korga PA5 było pozytywnych i korgowcy wiedzą dlaczego. Po prostu w ostatnich modelach serii PA brzmienia same w sobie są mocno nasycone dodatkowymi tonami składowymi i delikatnymi zniekształceniami harmonicznymi, które są bardzo przyjemne dla ucha. Znacie pojęcie przepuszczania sygnału przez sprzęt lampowy, który daje właśnie ten kolor, soczystość brzmienia, o którym właśnie mówię. I dodam jeszcze, że nie chodzi o equalizer i podniesienie górnego czy dolnego pasma brzmienia. Equalizera możemy w ogóle nie dotykać. To te mocno nasycone, czyste brzmienia w Korgu PA5X, nawet bez indywidualnych efektów, grające solo albo w gęstej aranżacji pliku MIDI czy stylu, dają doskonały efekt końcowy. A pamiętajmy, że możemy do jednego brzmienia dodać 3 efekty szyny głównej, lub nawet więcej, jeśli skorzystamy z efektów dzielonych, do tego aż 3 inserty na jedno brzmienie, które znowu, jeśli wybierzemy efekty dzielone, to może być nawet więcej. A jest jeszcze trójzakresowy equalizer do każdego brzmienia, finalizer z kompresorem, limiterem, korektorem parametrycznym i procesorem masteringowym Max Audio do końcowej obróbki brzmienia. Aż głowa boli od tych wszystkich możliwych kombinacji efektów dostępnych dla jednego zwykłego pojedynczego brzmienia. Kochani, tyle teorii. Jak wspomniałem wcześniej, o brzmieniach PA5 nie da się rozmawiać. Brzmienia Korga PA5 trzeba posłuchać. Zapraszam.
Mam nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu pokazałem Wam nie ilość, tylko jakość tych brzmień PA5. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo wkrótce, wcześniej niż za miesiąc, będzie ostatnia część testu, czyli style akompaniamentu. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszam.